Witam Was, rybki, słoneczne, księżycowe i ascendentalne w Waszym czytaniu na zimę. Przygotowałam dla Was rozkład. Posłuchajcie. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam. Zapraszam, byście posłuchali, ale również, żebyście rzucili sobie okiem na temat Waszych ziółek, bo macie ich tutaj kilka. Więc ja powiem tylko tak. To nie jest ani medyczna porada, mm, ani taka jakaś diagnoza lekarska, medyczna, lekarska porada. Po prostu tutaj mamy parę kart, które wylosowałam. To jest taka jakby podpowiedź tarota, o czym warto by było poczytać, może czym się zainteresować. Moi drodzy, macie rumianek, macie brzoskwinię, macie serdecznik. Także moi drodzy, zobaczcie sobie te karty troszeczkę bardziej z bliska. To jest bardzo ładna karta, ona mi się naprawdę podoba. Także to są Wasze karty ziołowe. Nie będę zbyt długo na ich temat, po prostu zwróćcie uwagę, czy może nie warto sięgnąć po rumianek, nie tylko po owoc brzoskwini, ale może i też na przykład liść, czy, czy po prostu jakiś motyw z brzoskwinią, bo to również może być to serdecznik. Najbezpieczniejsze będzie po prostu posiadanie ilustracji. Jeśli chcecie coś więcej, no to już we własnym zakresie sobie możecie zdecydować wedle Waszej chęci i Waszych tutaj spraw zdrowotnych, które w razie dolegliwości możecie konsultować z odpowiednim specjalistą. Tutaj po prostu tak sygnalizujemy, co tarot podpowiada, na co zwrócić uwagę. W Waszym rozkładzie poza naszymi ziółkami mamy kilka kart. Mamy kartę Wisielca, do którego mam już takie 2 komentarze. Wisielec, moi drodzy, jest tutaj w jakimś takim śmiesznym ułożeniu, bo on jest jakby w połowie między zawieszeniem a odwieszeniem. Jakby były jakieś takie sprawy, które nie są ani do końca zamknięte, ani całkiem wstrzymane, ale też nie szczególnie idą do przodu. Tak jakby coś się działo, ale tak trudno by było określić, czy coś nadal trwa, czy zostało wstrzymane, bo, bo jest pewna niejasność, jakby takie było machanie nogami przy tym, jakby nie było wiadomo, czy już wstawać, czy jeszcze nie, czy jeszcze leżeć. I to może sprawiać też, że gdzieś tam człowiek będzie troszeczkę mniej spokojny z tego powodu, bo to jest sytuacja no, niekomfortowa, takie zawieszenie. Nie wiecie, czy macie iść, czy nie. Myślę, że warto by było troszeczkę jednak zwrócić uwagę tutaj na swoją głowę, co się z tą głową dzieje. Może się właśnie jakoś tak pogłaskać tutaj, poszukać może nawet jakiś, wiecie, to tak ogólnie jakiś tak podotykać siebie, pomyśleć, co ja mam tutaj z tą głową, zwrócić się w stronę tej swojej głowy, albo żeby ktoś inny to zrobił, bo wy jakbyście mieli jakby zajęte ręce, jakby wasze ręce gdzieś były w innym miejscu. Mhm.
Zwróćcie uwagę na to, co tutaj się dzieje w sferze waszej głowy, waszego umysłu, czy może macie jakiś ból głowy, tak jak mówiłam, w razie czego do odpowiedniego specjalisty. Moi drodzy, to może być związane z takimi 2 tematami, które gdzieś się tu łączą. Mamy 4 kielichów też na boku i 10 buław również tak. Także są tu jakieś sprawy, których trudno jest powiedzieć tak całkiem jednoznacznie, bo mamy coś, co jest ni to w pionie, ni to w poziomie, jakby coś było w połowie. Nic dziwnego właściwie, że skoro mamy coś tutaj w połowie zaczęte, nieskończone, przerwane i to nic dziwnego, że również sprawy tego dotyczące są i takie. Ktoś tu jest znów jakby siedział w połowie. Jakby siedział w połowie wstawał, chociaż nie widać po nim, żeby zamierzał wstać, bo jest zamknięty, nie patrzy specjalnie na nic, ale może wewnętrznie on tak już się zastanawia, czy to już wstać, czy nie. Może mieć poczucie, że właściwie tu blisko nie ma nikogo i w ogóle o co tutaj chodzi, czemu ja tutaj tak siedzę. I można nie mieć świadomości tego, że ktoś jest z tyłu i roztacza tak jakby parasol ochronny, że ktoś czuwa, można na to nie zwracać uwagi. Można mieć wrażenie, że to jest nieważne, bo może w tej chwili nie pada deszcz, ale jakby ten parasol ochronny chronił przed poparzeniem słonecznym. I póki ta osoba ma oczy zamknięte, to może nie widzieć tego, że jest jakby chroniona przed tym poparzeniem. Że gdyby nie ten parasol, to mogłoby się coś wydarzyć takiego, że potem na przykład bolałyby ręce, że potem byłoby może coś ze skórą i tak dalej, i tak dalej. Może bolałaby nas jeszcze bardziej głowa, bo byśmy się troszkę przegrzali, albo byśmy zauważyli, że jest nam jakoś za gorąco. Coś czuwa, coś jest. I jest szansa na to, żeby się obrócić i to zauważyć, że to nie jest tak, że tak siedzimy sobie, tylko tak sobie sami siedzimy, tacy skuleni i właściwie to tu nie ma nic. Może się wydawać, że nie ma nic, ale tak naprawdę to co tam jest. Nic. Moi drodzy, tego niepatrzenia dotyczy też takie półtrzymanie, półniesienie. Jakby ktoś był prawie zrzucał z siebie jakiś rodzaj obciążenia, który wydaje się być jednocześnie ciężki i lekki. Jakby to był pewien rodzaj pięknego obciążenia, ale jednak obciążenia. Komuś jest tu tak trochę ciężko i pochyla się, ale nadal działa, choć jakby niewiele brakuje, żeby coś upadło, coś się wysypało. Jestem przekonana, że ta osoba, która zajmuje się tym, co robi to naprawdę z upodobaniem. W Tysiące buław często widzimy takie trudne obciążenie i nie ma w niej zwykle jakiegoś szczególnego piękna. Pokażę wam. Widzicie? To jest po prostu niesienie jakiegoś rodzaju obciążenia. Nie ma w tym nic szczególnie pięknego. W tej karcie ktoś nawet nie patrzy na to, co robi. A tutaj ktoś zdecydowanie patrzy na to, co robi. I chce to widzieć.
Patrzy na to jak na coś pięknego, jak na kwiat. Może dla niektórych to jest trochę niezrozumiałe, może trochę jakby nieostre, nie do końca jasne. To ja wam pokażę jeszcze tu kogoś. Ale dla niektórych, dla innych jest to jak najbardziej zrozumiałe, tak? Jak najbardziej zrozumiałe jest to, że tego rodzaju obciążenie może być czymś pięknym i może się podobać. Może wam pasować, może tej osobie pasować, może pasować komuś innemu, ale pamiętajcie, że to cały czas jest obciążenie. Niezależnie od tego, czy ono się podoba, czy nie, to jednak trzeba coś trzymać na swoich barkach, trzeba coś mieć tutaj, żeby to nieść, i to nie jest tak, że tego się kompletnie nie odczuwa. Także moi drodzy, te tematy gdzieś tutaj są. Ktoś nie patrzy, ktoś patrzy na to, co robi. Ktoś zastanawia się jakby nad sobą albo nad swoją sytuacją. To mogą być trzy różne powiązane z sobą osoby, mniej lub bardziej stykające się, albo jedna, albo nawet więcej. Może ktoś tu pełni rolę wspierającego, może ten, kto wspiera, niesie. Moi drodzy, takie elementy znajdziecie u siebie zimą, mm, ale nie tylko takie, są też różne inne elementy, które możecie znaleźć. Macie coś do zrobienia, moi drodzy, i to jest praca wewnętrzna, tak bym to określiła. Nad sobą, nad swoim własnym umysłem, bo jest tu bardzo dużo różnych myśli. Jest bardzo dużo rzeczy, które gdzieś są z tyłu głowy i trzeba by było spróbować to jakoś okiełznać. Trzeba by było zwrócić uwagę na to, że tam z tyłu coś wam, coś nad wami wisi, ileś tych elementów, ileś tych myśli. I tak naprawdę bez tych elementów to byłoby może wami lżej, byłoby wam prościej, ale to nie jest tak, że to sobie tak po prostu zniknie. To trzeba by było zabrać. Ktoś może musiałby to zabrać, może ktoś musiałby to złapać. To tak samo z siebie nie zniknie. Trzeba by było zwrócić uwagę na to, co nam tutaj gdzieś wisi, co nam zaprząta umysł, co może sprawiać, że budzimy się w nocy albo nie możemy zasnąć. I jest to związane z pewnym rodzajem zranienia, które było. I albo się można w nie zagłębić, albo można właśnie spróbować się z niego wydobyć, ale trzeba zwrócić uwagę na to, co tutaj jest, co tutaj wisi. Co jest nad waszą głową, coś, na co nie chcecie patrzeć. I zwróćcie uwagę, że na obu tych kartach ktoś częściowo zasłania siebie, zasłania albo swoje oczy, albo swoją twarz. Na co nie chcecie patrzeć i czego nie chcecie mówić. Może nie chcecie krzyczeć, może ktoś nie chciał krzyczeć, może ktoś nie chciał wydawać z siebie żadnego dźwięku. Nie chciał pokazywać, że coś go tu zraniło i trzeba by było to serduszko jakoś zaleczyć. Moi drodzy, co może pomóc w tym? Co może w tym pomóc jeszcze? Sprawdźmy. Proszę. Wygląda na to, że
Sprawy związane z tym wisielcem są bliskie tej sytuacji, bo mamy tu coś podobnego. Pomóc może to, żeby przysiąść na miejscu i zastanowić się, ale nie zasłaniając sobie twarzy. Oczy mogą być zamknięte, ale ręce ułóżcie sobie swobodnie, tak podpowiada tarot. I pamiętajcie, że ktoś jest za wami. Mm? I że za wami jest coś silnego, jest coś, co wyrosło. A wy jesteście tutaj troszeczkę tak na własne życzenie i możecie być na własne życzenie, bo tak naprawdę to jest taka wskazówka, co może pomóc, więc to już jest wasz wybór, czy usiądziecie sobie tak kontemplacyjnie, może trochę jak do medytacji, tak? Ale tu nie chodzi o to, żeby mieć jakąś super postawę, super technikę, czy nie wiadomo co. Tu chodzi o to po prostu, żeby się zatrzymać, jak ten Budda pod drzewem, który medytował 7 dni i 7 nocy, a potem go oświeciło. Podobno tak przynajmniej jest mówione. Mm, Ciekawa opowieść. Więc może niekoniecznie musicie tak długo być, albo przynajmniej z przerwami na wszystkie wasze inne potrzeby. Ale takie przysiadywanie może być korzystne dla uspokojenia waszego umysłu. Takie regularne przysiadywanie w zimie. Mając za sobą coś, co jest stabilne i wyrosło. Mm? Ze świadomością, że w razie czego macie się do kogo odezwać, jeżeli byście chcieli, macie do kogo się obrócić. Może być ktoś mądry, może być ktoś silny, może być ktoś, kto jest troszkę ukryty i może nie lubi za bardzo wychodzić na światło słoneczne. Ale nie jesteście tutaj sami. Możecie być tak trochę sami z własnego wyboru i bywać sami z własnego wyboru, i to wam może nawet pomóc, jeżeli spróbujecie tak jakby te myśli ustrukturyzować, tak jakby, albo tak poukładać, jakby zrobić z tego taką konstrukcję opartą na 4 filarach. Jakie to mogłyby być filary? Pomyślcie. Mm? Tak czuję, taki jest przekaz tarotowy, który gdzieś tutaj płynie. Możecie gdzieś roztopić się w tej kontemplacji. Mm? No możecie poczuć, jakby zniknął cały świat wtedy. To mamy z jednej strony. Z drugiej strony mamy, moi drodzy, kartę Asa kielichów i mocno brzmiącą kartę diabła, ale spokojnie. Ten nasz diabeł to jest jakby w lustrze. Jakby na jakimś ekranie, który może nie pokazuje do końca rzeczywistości. Więc zwróćcie uwagę, co jest na tym waszym ekranie, co wam się wyświetla. Czy wyświetla się wam coś, co pokazuje, jakby nie było życia, jakby drzewo było spróchniałe, jakby była jakiś brak mocy w tym wszystkim, a to nie jest prawda. Zobaczcie, tutaj
Widzicie, na tych kartach mamy drzewa i one są trochę podobne. One jakby nie mają liści, ale to drzewo, to co macie wybudowane, czy to co wyrosło za wami, jest żywe, nawet jeżeli w tej chwili nie ma liści. Taka pora, taki czas, można by było powiedzieć. Zimą tylko drzewa iglaste mają igiełki, liście opadają i to jest naturalna kolej rzeczy. Ale te drzewa nadal są żywe. To nie jest tak, że coś tu całkiem się popsuło. Mm-mm. Ten diabeł próbuje wmówić wam, że tu nie ma życia, a ono jest. Jakbyście patrzyli w swoje odbicie, albo patrzyli na przykład w ekran telefonu, telewizora, czy nawet w czyjąś twarz. I w tym obrazie widzieli brak życia. Ale pamiętajcie, że to jest jakiś wycinek i de facto to nie jest wycinek prawdziwy, bo zobaczcie, ja patrzę teraz na ten obraz. Ja patrzę na to, co jest przede mną, a przecież nie jestem martwym drzewem. Mm? Ktoś może chcieć pokazać wam jakiś obraz, albo wy możecie być jakby przykuci do jakiegoś obrazu, do jakiegoś wizerunku. I to może wam w jakimś sensie troszeczkę szkodzić, jeżeli nie popatrzycie głębiej. A głębiej macie coś pięknego. Macie asa kielichów. To jest bardzo ładny as kielichów. To jest samo ziarno, całe ziarno pełne czystej uczuciowości. Ono jest gdzieś schowane za tym. Także patrzcie trochę głębiej, patrzcie jakby co jest z tyłu lustra. Bo ja słyszę aż szum tej wody, jak na to patrzę. I to jest przyjemny szum. I mam wrażenie, że słyszę świerszcze i czuję zapach powietrza wieczorową porą, letnią porą. I widzę jasną pełnię. Mm? Czy to nie jest piękny obraz, moi drodzy? Jak bardzo różnią się te ilustracje. Mm? Patrzcie głębiej. Może warto zwrócić się w stronę takiego obrazu, który ma w sobie dużo wody i to dosłownie, ale jakby w przenośni, to znaczy woda jako symbol emocjonalności, czystej emocjonalności esencjonalnej. W asach jest jakby ziarno, jest jakby początek, ale to jest jakby takie ziarno, które jest tak pełne jak ta pełnia, że aż się z niego wylewa. Jakby to ziarno mogło wypełnić całą ziemię. Jakby ten kielich był wielki jak misa, która może być taką misą nieskończoną, która może wypełnić cały staw. I tu nie chodzi o jakąś konkretną osobę, to znaczy nie na tym musicie się skupiać, nie na tym macie się skupiać, czy może nie na tym warto się skupiać, tylko na jakby samej idei tego. To nie chodzi o to, że ktoś to niesie, że ktoś to trzyma, to się unosi jakby samo. W naturalny sposób.
Choć wydaje się, że jest to w jakimś sensie magiczne, bo nie widać żadnego oparcia. Na czym to ma się opierać? To po prostu jest. Po prostu jest samo z siebie. Moi drodzy, chciałabym wam taki nietypowy przekaz dodać, o czym warto śnić, o czym warto zamarzyć, o czym warto pomyśleć, gdzie warto skierować się, gdybyście chcieli pozwolić sobie na odrobinę fantazji w swoim życiu. Już mam 2 karty. Zimą. Dwie czwóreczki odwrócone. 4 buław i 4 mieczy. Trochę macie tutaj, widzę, tych czwórek. Właściwie to w ten oto sposób ujawniły się w waszym rozkładzie wszystkie czwórki, które możemy mieć. Jedna w pozycji prostej, jedna trochę na boczku i 2 odwrócone. Także może warto pomarzyć, warto pośnić, warto pomyśleć o przebudowie i to takiej przebudowie, która doda życia. Aktywnej przebudowie. Działaniu. Wprawieniu w ruch tego, co jakby zostało już poustawiane i pozmienianiu tego trochę. Żeby jakby poczuć ten ruch, poczuć pęd, poczuć bieg. To może być działanie wspólne z paroma osobami. Ale jeśli tak, to podobnymi do siebie. Albo może być tak, że podczas takiego działania może wam się to jakby rozmnożyć, jakby było was więcej. Mm? Możecie pomarzyć o tego typu ruchu, wyobrazić go sobie, bo takie wyobrażenie może sprawić, że coś się wam potem zrealizuje. Nakierujecie się na to. Możecie też obejrzeć jakiś taki może film na ten temat, który może wam dobrze zrobić na wasze serduszko. Poza tym mamy jeszcze 4 mieczy. A nie, przepraszam, wydawało się, że mamy wszystkie 4, a tak naprawdę mamy 4 czwórki, ale jakby jedną mamy podwójnie. Także nie koncentrujcie się na tym, co posiadacie, czy czego nie posiadacie w jakiś tam ustrukturyzowany sposób, bo nie o to chodzi. Tej 4 denarów tutaj nie ma. Za to mamy mocno zaznaczoną 4 mieczy i jakby w 2 miejscach ona jest jako taka wskazówka dla was. W 4 mieczy odwróconej można pozwolić sobie na wyjście z takiego myślowego pudełka. Wyjście poza schemat, wyjście poza koncepcję i popłynięcie tam, gdzie wam się po prostu podoba z myślami waszymi. Niech to płynie, niech to faluje, niech to będzie lekkie.
Nie trzymajcie się jednej myśli. Warto pomyśleć o innych sprawach, nie trzymać się jednej. Niech to płynie, niech to faluje, niech to się unosi. Moi drodzy, jeszcze coś na koniec dla was. Jeszcze co warto, żebyście po prostu zrobili zimą? Mm? Dobra? No, moi drodzy, na tym chyba trzeba będzie już zakończyć, bo tarot podpowiada wam, żebyście zajęli się tym diabłem. Mm? Ten diabeł tutaj nie chce, żebyście tak tylko na niego patrzyli, ale naprawdę tym macie się zająć. Zajmijcie się tym, co tutaj jest w tym odbiciu, w tym obrazie, bo może to się wydawać nieszkodliwe, ale jak nie, to może was tak troszeczkę ścisnąć nawet w tym momencie, kiedy nie będziecie jakby czujni. Jeżeli się odwrócicie, to może was to zacząć ściskać. Więc spróbujcie skupić się i wtedy może się zrobić troszeczkę spokojniej. Jak przez chwilę skupicie się, możecie skupić się na tym, co macie tutaj i na tym, co mogłoby was chcieć opleść. Co mogłoby was chcieć opleść jakoś tak, że macie ileś rzeczy gdzieś nad głową. I uważajcie jeszcze na jakieś takie niepotrzebne pokusy. I coś jest z tym jeszcze związane, a z tym związane są jeszcze jakieś przesadne troszeczkę emocje, znaczy takie, takie troszeczkę, które one się gdzieś wylewają mm, i trudno jest spokojnie wypić herbatę, jak tak emocje płyną. I gdzieś jakieś starcia wcześniejsze, które gdzieś chcą być jakąś taką kością niezgody. Czy ktoś tu wsadzał kij w mrowisko? A może warto? Ale skupcie się, na pewno patrzcie, czy nie ma przed wami jakiegoś obrazu, który może was jakby opleść, jakiegoś takiego wizerunku, czegoś, co może w was zostać, jakby potem was oplecie. Także moi drodzy, coś jeszcze fajnego, pozytywnego chciałabym dla was na koniec wyjąć. I to jest wskazówka, która mówi wam, możecie zachować równowagę w umiarkowanym ruchu. I to może się u was przejawiać. I nie musicie sami być w tym umiarkowanym ruchu, ale możecie, jakby każdy z was miał jakiś taki umiarkowany ruch. I to może się przejawić w zimie u was w życiu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć. Pa.